Witam serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj spojrzymy sobie na kolejną rzecz, a będzie to tym razem coś takiego. A omawiany dzisiaj produkt to nic innego jak tego typu smartfon. Jest to Samsung Galaxy M55 5G, który został przeze mnie zakupiony na portalu Ale Drogo na dzień 22 stycznia 2025 w kwocie, uwaga, 1318 zł i to już razem z przesyłką. Tak prezentuje się pokrótce tutaj opakowanie. Nie będziemy się wgłębiać tutaj zbytnio w ten smartfon. Opowiemy sobie na szybciutko tutaj o specyfikacji technicznej i przede wszystkim sprawdzimy jakość nagrywania, jakość aparatu. Sprawdźmy, co daje nam Samsung. Jak zwykle niewiele. Oczywiście sam smartfon, który jest podstawą, tak, jest dosyć cienki. Jego waga wynosi 180 gram. Jeśli chodzi o aparat, przód i tył 50 megapikseli. Jest jeszcze kolejny aparat, który ma 8 megapikseli. Oczywiście złącze do ładowania, nie ma tutaj wejścia pod słuchawki, przycisk zasilania, zwiększania głośności. Oczywiście mamy tutaj szmery, bajery, czytnik linii papilarnych, wykrywanie twarzy i tego typu pierdoły. No dobrze. I co tutaj jeszcze mogę powiedzieć? Jeśli chodzi tutaj o procesor, to mamy tutaj Snapdragona 7, generacja pierwsza, maksymalne taktowanie procesora na poziomie 2,4 GHz. Mamy tutaj 8 rdzeni, bateria 5000 mAh. Myślę, że jest wystarczająca ze względu na energooszczędny, tutaj można powiedzieć, procesor. Wyświetlacz Super AMOLED 6,7 cala, 8 GB RAMu, czego tutaj więcej chcieć. Wymieniłem mojego poprzednika, czyli Samsung Galaxy M34 5G, który był notabene prezentowany całkiem niedawno. Tutaj link, jeśli ktoś jest zainteresowany. No, możemy zauważyć tutaj różnicę, że ten M55 jest ciutkę większy. Te obiektywy też wydają się tutaj większe. Dobra, przejdźmy teraz dalej. Oczywiście kabel. No bez kabla nie może się obejść. Kabel USB typu C powinien być z dwoma takimi samymi końcówkami i oczywiście tak jest. No i w zasadzie to by było wszystko. Tutaj jeszcze oczywiście kluczyk. Kluczyk do włożenia karty SIM czy też karty pamięci, a przy okazji, jak już przy tym jesteśmy, no to jeszcze zapomniałem dodać, pamięć tego urządzenia to 128 GB. Dobra, tutaj jeszcze sterta papierologii, instrukcje obsługi, karta gwarancyjna i tego typu rzeczy. Jeśli chodzi o ładowarkę, to jak możemy sami zauważyć, jak to przystało na Samsunga, nie dostajemy. Musiałem po prostu dokupić ładowarkę osobno, niestety, która kosztowała 109 zł. A jak już jesteśmy przy ładowarce, no to co ciekawe, tutaj mamy ładowanie 45 W. W tym starym było 25, natomiast tutaj mamy 45 W, co pozwoli nam na bardzo szybkie naładowanie tego smartfona, a ładowarka oryginalna dokładnie prezentuje się tak. 109 zł razem z wysyłką 45 W. Dobra, ja teraz pozwólcie włączę tego tutaj gagatka i skonfiguruję na szybciutko. No i później zobaczymy na szybciutko, jak to tutaj wszystko będzie śmigać, internet, aplikacje i wyjdziemy oczywiście na zewnątrz przetestować te obiektywy. No niestety warunki atmosferyczne nie sprzyjają, mamy aktualnie zimę, nie będzie jakoś bardzo kolorowo, no ale od razu wejdzie na hitch level, jak to się mówi. Dobra, tutaj jeszcze wyskoczą nam różne języki, oczywiście tego nie chcemy. O, dobra. Okej. Także zostawiam Was na chwilkę. Jeśli chodzi tutaj o samo nagrywanie wideo, to mamy tutaj dostępne 4K w 30 fps i Full HD w 60. Przyjrzyjmy się jeszcze tutaj obudowie. No, tworzywo sztuczne, czego więcej chcieć, ale naprawdę bardzo ładnie ten smartfon się prezentuje i wyświetlacz też bardzo taki wyrazisty,
odświeżanie 120 Hz. Tutaj tak przy okazji czytnik linii papilarnych, jak możemy zauważyć, znajduje się tutaj na dole. No dobrze, przeniosłem sobie wszystko ze starego telefonu na ten. No i teraz odpalimy go. Na samym początku przycisk linii papilarnych, jak widać, działa. I teraz wykrywanie twarzy. I jak widać, kłódka też otwarta. Przejdźmy zatem szybciutko do ustawień. Wejdźmy w informacje. Informacje o baterii, tak jak wcześniej wspomniałem, 5000 mAh. Informacje o oprogramowaniu aktualnie na systemie Android 14. Wszystko działa naprawdę błyskawicznie, bardzo szybko. Nie ma tutaj żadnych absolutnie problemów. Wejdźmy może tutaj w jakiś przykładowy filmik. Elegancko. Bardzo szybciutko, wszystko fajnie tutaj działa. Ekran Żyleta, naprawdę super. Możemy sobie tutaj oczywiście jasność adaptacyjną włączyć, a tak prezentuje się to na największej. No aparat tego nie odda. Ale jak widać, wszystko jest ok. Ja sobie ustawiam zawsze tutaj jasność adaptacyjną i jest ok. No dobrze, widzę, że tutaj jest mało tej baterii, także teraz wezmę tą ładowarkę i zobaczymy, jak przebiega proces ładowania. Sprawdźmy zatem, co tutaj otrzymujemy. Przy okazji takie etui jeszcze sobie skombinowałem. Jakieś tam 20 zł, ale jest naprawdę bardzo fajne. Dobra, wyciągamy. Ciężko się wyciąga. Tak, tutaj mamy ładowareczkę. Polecam Wam oczywiście oryginał, który prezentuje się dokładnie. Już Wam pokazuję jak. A, byłaś dziadu. Taka duża. 45 W. I co tutaj jeszcze jest? No zapewne, oczywiście, kabel. Strasznie ciężko się to wyjmuje, ale ogarnięte. No i taki kabelek. Dobra, idziemy podpiąć ten telefon. No i dobra, ładowareczka podpięta i myk! No i co my mamy? Co tutaj pisze? 55 minut do pełnego naładowania od 28%. Także bardzo fajnie, naprawdę bardzo szybko jesteśmy ten smartfon w stanie naładować. No i powiem Wam, bardzo pozytywnie upłynęło niecałe, co ciekawe, pół godziny i już mamy tutaj 85%. No dobrze, więc pozostaje nam teraz wyjść po prostu na zewnątrz i od razu tutaj zaznaczam, że wszystko będzie tutaj filmowane, czy też robione zdjęcia na poziomie ustawień automatycznych. Nie będę tutaj grzebał w ustawieniach, nie będę się bawił, po prostu wszystko będzie z automatu. No dobra, chodźmy na zewnątrz. Tutaj Wam jeszcze na szybciutko pokażę opcje, jakie tutaj mamy do wyboru. Ustawienia będą automatyczne, natomiast jedyne co zmienię, to tutaj w ustawieniach wyłączę automatyczny klatkarz, ponieważ jeśli by był włączony, to on sam dopasuje klatki i możemy utracić po prostu płynność naszego nagrania, także ja to mam wyłączone i będziemy mieli pewność, że po prostu 60 to będzie 60, a 30 to będzie 30. Idziemy. Pogoda nie dopisuje, ale idziemy. No dobrze, tryb Full HD. 60 klatek na sekundę. Jest dzisiaj sobota, ten ruch nie jest za duży, ale myślę, że tutaj w porządku wszystko zostanie zarejestrowane. Jak możemy zauważyć, film normalnie jest płynny, bardzo fajnie to wszystko wygląda, no przynajmniej tak mi się wydaje, że
ta jakość jest zadowalająca, tym bardziej, że warunki oświetleniowe no nie są niestety odpowiednie. Mamy zachmurzenie, jest praktycznie środek zimy, ten dzień też jest krótki, no i tak to wygląda. No dobra, to przechodzimy teraz do trybu 4K, 30 klatek na sekundę. No dobrze, tryb 4K, 30 klatek na sekundę. Możemy zauważyć, że tutaj już ten klatkarz jest o wiele mniej płynny. No zamiast 30 klatek, zamiast 60 klatek mamy po prostu 30. Natomiast wydaje mi się, że tutaj ta jakość jest również w porządku, na przyzwoitym poziomie. Następnie przejdziemy sobie, spojrzymy na jakąś przyrodę, później przejdziemy się ulicą miasta, nagramy coś w sztucznym oświetleniu i zakończymy to scenerią nocną. No dobrze, tryb Full HD, 60 klatek na sekundę. No jak widać, pogoda nam tutaj nie dopisuje, jeziorko jest zamarznięte. Tak to wygląda. Przejdźmy może na drugą stronę. Przy okazji jeszcze tutaj zoom przetestujemy. No a później udamy się oczywiście w inne miejsca. Będziemy dokonywać pozostałych testów. No wydaje mi się, że tutaj to wszystko naprawdę bardzo fajnie wygląda. Dobra, zrobimy sobie rzut zoomem. O, wiadomo, robi się taki typowy VHS. Także tak prezentuje się zoom przy Full HD. No dobrze, to samo miejsce, tryb 4K, 30 klatek na sekundę. Podejdźmy sobie tutaj bliżej do tych, że tak powiem, kostek lodu. No i tutaj również mi się wydaje, że ta jakość materiału jest na przyzwoitym poziomie. No i tutaj też sobie zrobimy zoom. I pyk. No i oczywiście również taki typowy VHS. Dobra, przemieszczamy się w kolejne miejsce. No dobrze, tryb Full HD, 60 klatek. No brakuje słoneczka. Brakuje tutaj niestety nam słoneczka. Jest za chmurami. Ale i tak mi się wydaje, że jest w porządku. Tryb 4K, 30 klatek. Również przy braku słoneczka. Ale również wydaje mi się, że tutaj jest wszystko w porządku. No dobrze, tryb Full HD, 60 klatek na sekundę. Przejdziemy się tutaj kawałeczek. Niestety brakuje tutaj oprócz światła również zieleni, ale za chwilkę również kawałeczek przebiegniemy się. Zobaczymy, jak tutaj to wszystko będzie wyglądać. Na razie bez poziomu stabilizacji, ponieważ tutaj teraz nie mam żadnej stabilizacji. Ale ten ekran, pomimo tego, że tutaj nie ma dobrego oświetlenia, jak możemy zauważyć, wydaje mi się, że te kolory naprawdę, jak zrobi się ładnie zielono, to te kolory będą na bardzo fajnym poziomie. Będą fajnie odwzorowane. O, ale tutaj, spójrzcie, przy okazji Samsung nie wyeliminował przekłamania kolorów, ponieważ spójrzcie, teraz trzymam tak ten telefon, a wystarczy, że go tylko troszkę w prawo obrócę i już tak jakby, o tu,
tutaj, spójrzcie. Tutaj jest tak i teraz zrobię tak i nabiera jeszcze lepszych barw. Także takie barwy w ogóle powinny być, tak? Także no zobaczymy, jak to latem będzie wyglądać, ale muszę przyznać, że te detale, to wszystko bardzo ładnie się prezentuje i to jeszcze w dodatku przy tego typu jakości, czyli przy Full HD totalnym aktualnie standardzie. Jest to totalny standard, bo praktycznie za standard to już uznaje się tryb 4K. Natomiast bardzo dobre Full HD w moim odczuciu praktycznie nie robi jakiejś dużej różnicy w porównaniu do 4K. No dobrze, teraz tutaj kawałeczek przebiegniemy bez stabilizacji. No i jak możemy zauważyć, również jest wszystko w porządku. Dobra, teraz zrobimy to samo, ale w trybie 4K. No dobrze, robimy to samo, tylko że w trybie 4K. Przejdziemy się tutaj pomalutku, później chwileczkę pobiegniemy i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Później oczywiście szereg innych testów, aż dojdziemy do godzin nocnych. No i na samym końcu jeszcze wiadomo, zdjęcia będą. Zrobimy sobie też ujęcia z kamery przedniej. No i tutaj również widzę, że no nie ma problemów. Nie ma absolutnie tutaj jakichś problemów. Te kolory, pomimo tego, że no, tak jak wcześniej wspominałem, pogoda nam nie dopisuje te kolory, i tak są na dobrym poziomie. Zupełnie inaczej by to naprawdę wyglądało, gdyby było dobre oświetlenie, gdyby jakieś słoneczko było, tak? Już by zaczęła się wiosna, lato. No ale musimy na razie nacieszyć się tym, co jest. Dobra, jeszcze te liście tak na szybciutko. No i przebiegnijmy się kawałek bez stabilizacji. No i jak możemy zauważyć, nawet bez tej stabilizacji jest w porządku. No dobrze, teraz jeszcze inaczej. Teraz mam włączoną stabilizację. Stabilizacja obowiązuje tylko i wyłącznie w trybie Full HD przy 30 klatkach. No i spójrzmy, jak to się będzie zachowywać. Teraz zrobię szybki rzut w prawo. Ładnie poziomuje. W lewo. W górę. W dół. I teraz zrobimy parę różnych ujęć. Fajnie poziomuje. Nie ma problemów. Przejdźmy się kawałek. Najpierw w tą stronę. Dobra, hopla. I na drugą stronę. Jak mówię, muszę kombinować z tym oświetleniem, bo niestety warunki nam nie sprzyjają, także dwie strony sobie robimy. A może w jakąś inną stronę właśnie będzie lepiej. No dobrze, przebiegnijmy się kawałek. I absolutnie tutaj no nie widać absolutnie żadnych problemów. Dobra, idziemy dalej. No dobrze, teraz takie szybkie ujęcia z kamery przedniej. Tryb Full HD, 60 klatek na sekundę. I również to tutaj fajnie daje radę. Jest naprawdę ok. No i zrobimy teraz to samo, tylko że w trybie 4K. No dobra, kamera przednia 4K, 30 klatek na sekundę.
I tak to wygląda. Dobra, przejdziemy się teraz ulicą miasta. Tryb Full HD, 60 klatek na sekundę. Idziemy w tą stronę, w tym kierunku. Za chwilkę się obrócimy i zobaczymy, jak to będzie wyglądać w drugim. No i później, wiadomo, przejdziemy do trybu 4K. Jest zachmurzenie, jak możemy zauważyć. Nie jest to tak, jak powinno być w słoneczku. Wszystko ładnie, płynnie chodzi. Nie ma żadnych problemów. Ta jakość wydaje mi się też również bardzo dobra. No i dobrze, robimy to samo, tylko że w trybie 4K, 30 klatek na sekundę. Pomimo zachmurzenia możemy zauważyć, że nie ma też tutaj żadnych jakichkolwiek problemów. Dobra, robimy obrót i idziemy w drugą stronę. Jakość wydaje mi się naprawdę bardzo, bardzo dobra. Dobra, sprawdźmy, jak to wszystko wygląda w sztucznym oświetleniu. Jakość Full HD 60 klatek. Jesteśmy na dworcu kolejowym w Katowicach. Dobra, tak to wygląda z tej strony i teraz przejdziemy się w drugą. Dobra, teraz robimy to samo, tylko jakość 4K, 30 klatek na sekundę. No, wydaje mi się, że wygląda wszystko w porządku. Robimy teraz obrót. Stabilność wydaje mi się naprawdę bardzo w porządku. Dobra, teraz taka przerwa w jakości obrazu i przechodzimy do jakości dźwięku. No i niestety, jak mogliśmy usłyszeć, ten dźwięk jest strasznie dziwny, jest taki jakby przestrzenny, bardzo zniekształcony, natomiast nie wiem, czy tak jest w każdym modelu Samsung M55 5G. Być może to występuje tylko w moim egzemplarzu. Tego nie wiem. No dobrze, teraz troszkę znikomego słoneczka wyszło. Tryb Full HD, 60 klatek na sekundę. No, ale zieleni o tej porze roku tutaj jakiejś nie uświadczymy. Przejdźmy się kawałek. Tak jak mówię, tryb Full HD, 60 klatek na sekundę. No i wydaje się to naprawdę tutaj w porządku. Tak jak mówię, gdyby było lepsze oświetlenie, to prezentowałoby się to o wiele, wiele lepiej. Przejdźmy się jeszcze kawałek. Film jest płynny,
niczego tutaj nie brakuje. I teraz zrobimy to samo, tylko że w trybie 4K. No dobrze, jesteśmy w trybie 4K, 30 klatek na sekundę. No i sprawdźmy, jak to pokrótce się tutaj prezentuje. Nie jest źle, naprawdę nie jest źle. Przejdźmy się znowu w to samo miejsce, w którym byliśmy. Spójrzmy na te kolory. Wygląda to naprawdę w porządku. I za chwilkę przejdziemy do trybu szerokiego kątu. Idziemy tak jak poprzednio. Te detale tutaj są w porządku, niczego tutaj nie brakuje. No dobrze, aktualnie jesteśmy w trybie full i w tym trybie możemy nagrywać maksymalnie z rozdzielczością Full HD 30 klatek na sekundę. No i tak to pokrótce się tutaj prezentuje. Mam wrażenie, że tutaj jest nawet więcej jak 30 klatek. Także tak wygląda tryb full. Przejdźmy się jeszcze kawałek. Dojdziemy do tamtych roślinek. I za chwilkę już kończymy ten tryb full. Nie ma źle, naprawdę. Dobra, Full HD, 60 klatek, ciemność, sztuczne oświetlenie. I tak to wygląda. I znowu to samo, tym razem 4K, ciemność, sztuczne oświetlenie. No i z kolei to wygląda tak. I jest ok. No dobrze, jest już ciemno. Widzimy tutaj latarnię, tryb Full HD, 60 klatek na sekundę. I jak widać, pomimo tego, że jest ciemno, to nie tracimy tutaj płynności. Jest wszystko jak należy. No dobrze, to samo miejsce, tylko że 4K, 30 klatek. I też wydaje mi się tutaj wszystko w porządku. Spójrzmy na tą jakość. Jest ok. Dobra, Full HD, 60 klatek, większa częstotliwość latarni. I za chwilkę pójdziemy na wiadukt, zobaczyć, jak to wszystko będzie się prezentować
przy szybkiej jeździe samochodów. Jak widać, wszystko dobrze widać. Oczywiście to samo miejsce, tym razem format 4K, 30 klatek. Przypominam, że są tutaj zastosowane ustawienia automatyczne, także ja tutaj nie ingeruję w scenerię, tylko po prostu wszystko jest tutaj z automatu ustawione. No i tak to wygląda, jest ok. No dobrze, jakość Full HD, 60 klatek i sprawdźmy, jak to się tutaj prezentuje. Wszystko płynnie chodzi. Jest ok. Dobra, to samo, tryb 4K, 30 klatek. I też wydaje mi się, że to wszystko wygląda naprawdę ok. Reasumując, smartfon Samsung M55G to naprawdę świetny smartfon w swojej cenie w porównaniu do Samsunga M34 5G, do jego starszego odpowiednika. Ten nowy ma słabszą baterię, można to odczuć, że krócej ona trzyma niż w tym starym, natomiast o wiele szybciej się ładuje, dosłownie o 3 albo nawet 4 razy szybciej. Tego nowego jesteśmy w stanie bardzo szybko naładować, wystarczy pół godziny i tak naprawdę mamy już naładowany w pełni praktycznie smartfon. Co tutaj jeszcze można odczuć, jeśli chodzi o różnicę? Na pewno szybkość działania. Ten nowy jest zdecydowanie szybszy od tego starego, a to za sprawą tego, że tutaj mamy oczywiście 8 GB RAMu, tutaj było 6, tutaj mamy procesor Snapdragona, a tutaj mieliśmy po prostu Exynosa. Również wydaje mi się, że jakość nagrań jest lepsza niż w tym starym. Nie jest jakoś o dużo lepsza, ale jest delikatnie odczuwalna. No dobrze, no ogólnie, tak jak mówię, no smartfon jak smartfon w swojej cenie robi robotę, wszystko działa szybko, jakość nagrań jest naprawdę bardzo fajna, przyzwoita, bateria również fajnie trzyma. To, że trzyma krócej niż w tym starym, to nie oznacza właśnie, że krótko trzyma, bo również długo trzyma i jest w porządku. I to by było na tyle z mojej strony na dzisiaj. Ja będę się z Wami żegnał. Dziękuję za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.